Istnieją domy, w których słyszy się kroki, otwieranie drzwi i odgłos przesuwanych mebli. Czasami duch pojawia się jako widmo lub ciemny kształt. Niekiedy słyszy się głos wymawiający przekleństwa lub nieokreślone pomruki. Można też poczuć nagle pojawiający się zapach lub zauważyć przesuwanie się przedmiotów. Duchy mogą pojawić się pojedynczo lub jako grupa. Istnieje wiele historii o duchach i dziwnych zdarzeniach i wszystkie te wydarzenia niełatwo wyjaśnić. Stykamy się z duchami na wiele sposobów. Odbiera się je jako złe widma i demony. Opisuje się je również jako piękne i pomocne. Mówi się o nich jak o bytach uwięzionych pomiędzy światami, domu dla niespokojnych, zmarłych lub zagubionych dusz. Postrzega się je jako pasywne i nieszkodliwe. Uważa się, że domy i inne miejsca nawiedzane są przez różne rodzaje istot, od złych i złośliwych, po nieszkodliwe, wędrujące dusze, które nie wiedzą, gdzie się udać lub co mają robić. Sezon szkolny tuż, a do mojego sklepu właśnie trafiły nowe wzory. Zajrzyjcie koniecznie na Kapsel. Znajdziecie tam zarówno wszelkiego rodzaju, koloru i rozmiaru piórniki, plecaki, torby, koszulki dziecięce, damskie, męskie, sportowe oraz bluzy. Wszystko w dowolnym dla Was rozmiarze. Ale to nie wszystko, ponieważ Creepypasta SK oferuje dla Was także kubki termiczne, czapeczki, poduszki, etui na telefony, magnesy, a nawet piżamy. Nie czekajcie i zamówcie już dziś i cieszcie się zakupami z logiem Waszego ulubionego kanału. Gwarancja i jakość przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. Duch to nazwa zwykle stosowana do określenia widzialnego ducha osoby, która zmarła. Mogą istnieć też duchy zwierząt. Wielu ludzi widziało widmo zwierzęcia domowego po jego śmierci. Zwierzę to chodziło po domu, zostawiało ciepłe miejsce na łóżku lub w fotelu, w którym zazwyczaj spało. Ten rodzaj oznacza dosłownie hałaśliwego ducha. To duch powodujący hałas lub inne nieokreślone bliżej dźwięki. Wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące jego istnienia. Jego działania najczęściej odnotować można w domach, gdzie mieszka dorastająca dziewczyna. Podobno, jeśli dziewczynka wejdzie w okres dojrzewania, wtedy uwalniane są ogromne zasoby energii psychofizycznej. Wielu uważa, że to właśnie ta uwalniana energia wywołuje wszystkie te wydarzenia. Widmem natomiast określa się jakikolwiek przedmiot fizyczny lub istotę nadnaturalnego pochodzenia. Najczęściej uważa się je za obraz kogoś zmarłego lub przebywającego bardzo daleko. Terminu tego używamy, by opisać powrót istoty do znajomych miejsc, często by osiągnąć jakiś konkretny cel. Zjawy wyglądają tak samo jak duchy. To istoty nieposiadające ciał, czyli są bezcielesne. Termin ten często odnosi się do niedawno zmarłych osób. Upiory władają energią śmierci, a zetknięcie się z nią może wywoływać takie objawy jak na przykład biegunka, bóle głowy, a nawet inne bardziej poważne choroby. Upiory są w stanie zabić, by nakarmić się energią duszy osoby, która dopiero co umarła, i doprowadzają w ten sposób do śmierci duszy swojej ofiary. Na szczęście rzadko się je spotyka. Każde społeczeństwo ma własny sposób klasyfikacji i nazewnictwa istot i duchów. Niektóre ze starszych kultur próbowały nawet opisać ze szczegółami, co przechodzi dusza podczas śmierci i zaraz po niej. Zapisy te zawierają skomplikowane opisy rytuałów i życia po śmierci. Najbardziej znane opisy to egipskie i tybetańskie prace, znane pod nazwą Księgi Śmierci. Prawdą jest, że spotkania z duchami nie ograniczają się do seansów spirytystycznych i mediów, do starych zamków i przeszłości. Większość z nas miała lub będzie miała spotkanie z duchami. Zobaczymy coś w miejscu, gdzie nic nie powinno się znajdować. Usłyszymy głos, kiedy nikogo nie będzie w pobliżu. Doznamy uczucia, że ktoś stoi za nami albo obok nas, czy ujrzymy twarz zmarłej, ukochanej osoby w lustrze. Jako cienie przeszłości duchy pamiętają tylko czas, w którym jeszcze żyły na ziemi.
Natomiast dla dusz zmarłych osób teraźniejszość w naszym rozumieniu nie istnieje. Pamiętają tylko i wyłącznie swój przeszły czas i nie są w stanie się nauczyć niczego nowego, ani też przyswoić nowych informacji. Pytanie zjaw o przyszłość też nie ma zbyt większego sensu, ponieważ duchy są pamiątką ludzi, którzy kiedyś żyli, a przez to są zamknięte w minionym okresie. Ponadto duchy nie dysponują wiedzą o wydarzeniach, które dopiero mają nadejść. Wróżbitowie i parapsycholodzy zapewniają, że kontakt z duszami zmarłych jest możliwy. Istnieje wiele możliwości komunikowania się z innym światem, aż do wykorzystania zaawansowanych technologii. Po raz pierwszy na taśmie głosy jego zmarłych krewnych usłyszał dokumentalista Friedrich Jürgenson, który postanowił zbadać ten temat. W rezultacie udało się ustalić, że głosy są wyraźniejsze, gdy występuje hałas w tle, a naukowcy doszli do wniosku, że dusze zmarłych ludzi potrafią syntetyzować wibracje na dźwięki własnych głosów. Na świecie istnieje wiele dowodów na to, że ludzie oglądali zdjęcia swoich zmarłych krewnych podczas oglądania różnych programów. Najdalej poszedł amerykański inżynier elektronik, który opracował specjalną antenę, która pozwala nie tylko widzieć zmarłą córkę i żonę, ale także słyszeć ich głosy. Sfotografowano wiele takich kontaktów z innym światem i udowodniono autentyczność niektórych zdjęć. Wiele osób po śmierci swoich bliskich otrzymywało od nich wiadomości, ale w większości przypadków były one puste lub zawierały dziwne znaki. Ostatnio programiści wymyślili aplikację o nazwie Ghost Stories Box, która skanuje parametry otaczającej przestrzeni i wychwytuje zakłócenia. Jak dotąd nie może jeszcze twierdzić, że jest w stanie otrzymać 100% informacji. Uważa się, że dzieci od urodzenia do 40 dnia życia mogą z łatwością komunikować się z innym światem, widząc, czując i słysząc zmarłych oraz różne byty. Wynika to z faktu, że dziecko ma wokół ciała fizycznego powłokę eteryczną, która jest ochroną, a także daje specjalny płyn. W przyszłości dzieci widzą inny świat nie tak dobrze, ale kontakty są dozwolone, ponieważ świadomość jest nadal czysta, a aura jasna. Jeśli dziecko zostanie ochrzczone, nie może obawiać się negatywnego wpływu, ponieważ anioł stróż go chroni. Od czasów starożytnych kot był uważany za magiczne zwierzę. Takie zwierzę ma ogromną aurę, która może reagować zarówno na pozytywną, jak i negatywną energię. Koty widzą inny świat, dlatego należy ich używać do ochrony domu przed złymi duchami. Jeśli właściciel widzi, że zwierzę patrzy w jedno miejsce w domu i jednocześnie jego postawa jest napięta, oznacza to, że widzi duchy. Najczęściej pojawiającymi się duchami są dusze osób, które za życia cierpiały na choroby psychiczne, np. na schizofrenię, ponieważ to one mają trudności z odróżnieniem fantazji i rzeczywistości, a po ich śmierci się to nie zmienia. Każdy duch szuka miejsca, gdzie są żywi ludzie, aby podtrzymać swoje własne istnienie, dlatego potrzebują towarzystwa osób żywych, aby czerpać z nich energię. Duchy mają możliwość obrania swojej drogi, albo pójdą dalej, albo ulegną rozpadowi, kiedy nie znajdą osoby, z której będą mogły pobierać energię do życia. Dusze nie są nieśmiertelne, tylko ich czas trwania jest tak długi, przez to nam śmiertelnikom wydaje się, że to wieczność. Człowiek podczas całego swojego życia gromadzi pewną ilość energii życiowej, która następnie po śmierci, jeśli nie przekroczy granicy, będzie mu służyć za paliwo, dopóki się nie wyczerpie, lub też nie znajdzie swojego własnego źródła zasilania, np. dziecka. Duchy bywają agresywne prawdopodobnie dlatego, że są zagubione i nie rozumieją świata śmierci. Duchy agresywne dzielą się na dusze złe i upiory. Duchy straszą zwykle po to, aby doszło do tak zwanego wyrzutu energetycznego, w tym przypadku strachu. Strach jest dla nich łatwo wywołać i stanowi dla ducha coś w rodzaju smakołyku. To dlatego duchy nie robią nic więcej, tylko po prostu straszą. Duchy, które pobierają energię z ludzi, nigdy nie doprowadzają ich do śmierci, ponieważ dusze potrzebują energii życiowej, dlatego nie chcą, by ich ofiary umierały.
Oznaczałoby to koniec czerpania energii, no i urosłaby konkurencja. Nie wolno rozpaczać po stracie bliskich. Jeśli rodzina płacze, nie pozwala zmarłemu spokojnie odejść, trzymając go w świecie żywych niczym w potrzasku. Po śmierci któryś z krewnych zbiera i niszczy wszystkie przedmioty należące do zmarłego, tak żeby jego dusza mogła spokojnie odejść. Duchy są najbardziej aktywne w zimnych i klimatyzowanych pomieszczeniach. Patrzą i obserwują nas przez całą noc, czytają w naszych myślach, próbują rozmawiać i pokazać nam naszą przyszłość w snach. Jeśli bez powodu nie możesz zasnąć, to duch. Przed śmiercią istnieje 100% szans na to, że co najmniej jedna osoba z rodziny lub znajomych będzie miała realny koszmar. W ten sposób coś próbuje ostrzec nas przed zbliżającą się śmiercią. Podczas głębokiego snu często we śnie widzimy swojego zmarłego krewnego bądź przyjaciela. To znaczy, że jego dusza znajduje się teraz w Twoim pokoju, próbując się z Tobą skontaktować. Jego dusza nie zaznaje spokoju i wędruje w pobliżu Ciebie. Ponoć zobaczenie zmarłego nie jest możliwe, jeśli spoczywa w pokoju. Zwykle, kiedy we śnie widzimy ducha i nagle się przebudzamy z lękiem, myśląc, że to był tylko zły sen, to tak naprawdę według ekspertów to wirtualna rzeczywistość. Prawdziwa dusza, która kontaktuje się z nami, ale nasza dusza to odrzuca i dla bezpieczeństwa budzi nas ze snu. To dlatego nigdy nasz zły sen nie ma swojego zakończenia.